Cześć, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i witam Was w kolejnej serii na kanale, tym razem z Albanii. Tę serię zaczynamy w Górach Przeklętych, obok miejscowości Tet. Zobaczcie, jak tu pięknie, zresztą widać za moimi plecami. Ale najpierw z lotniska w Tiranie odebrali nas Kinga z Albim, którzy będą naszymi przewodnikami w tej podróży. Ze stolicy jedziemy najnowszą autostradą w kraju. Jest ona chlubnym wyjątkiem, bo takich dróg jest wciąż niewiele. Albania to górzysty kraj, w którym trudniej się buduje i wolniej jeździ. Ale za to, gdziekolwiek staniesz, widać góry, które zajmują aż 3/4 powierzchni kraju. Docieramy do agroturystyki Mrizient Zanave, która słynie z rewelacyjnej albańskiej kuchni, opartej o własną hodowlę i uprawy i z wyjątkowo uroczej lokalizacji z noclegami w zabytkowych domach. Jestem pierwszy raz w Albanii i mamy taki początek podróży, że ja po prostu jestem w ciężkim szoku. No, absolutny zachwyt. Nie dość, że przepiękne, naprawdę przepiękne zachody słońca. Do tego rewelacyjne miejsce, rewelacyjna restauracja z pięknym domem, który jest polecany w magazynach architektonicznych na bardzo ciekawe wykorzystanie starej zabudowy i połączenie tego z nowym. No lepiej nie mogło się trafić. Także zobaczmy, co dalej będzie nas tutaj zaskakiwało w Albanii. Jesteśmy w tej chwili w Górach Przeklętych, w miejscowości Tet. To jest dolina pomiędzy tymi górami. Przejechaliśmy przez wysokość około 1600 metrów nad poziomem morza. Przełęcz do tej miejscowości i obudziliśmy się po prostu w magicznym miejscu. A to miejsce to Prockaj Guest House. Zaczęliśmy od śniadania, które w Albanii jest warte omówienia. Zwykle jajka, jajecznica w hotelu i guest house są serwowane na zimno. Chyba że idziesz do restauracji, to zmienia postać rzeczy. Do tego podaje się pomidory z bałkańskim słonym serem. Obowiązkowo coś na słodko, jak naleśniki z czekoladą i petule, przypominające czarnogórskie pryganice. Pyszne, świeże ponczusie, które można spożywać z miodem lub konfiturą. I oczywiście wyjątkowo dobra kawa, której jakość nie ustępuje najlepszej włoskiej. Podobnie jak Albania w czasach komuny była jednym z najbardziej odizolowanych krajów świata, tak Tet, położone blisko źródeł rzeki Szale, było jedną z najbardziej odizolowanych osad Europy. Asfaltową drogę przez góry poprowadzono 4 lata temu. Dziś wioska staje się coraz bardziej popularnym miejscem turystyki górskiej, chociaż jesienią na szczęście tłumów nie ma. To wciąż niewielka górska osada, której zabudowania wypełniają dolinę na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza, ze sklepem i kilkoma knajpkami. Najbardziej charakterystycznym budynkiem, budowlą w Tet jest ten kościółek za moimi plecami. On został zbudowany w 1892 roku. Zbudował go ksiądz, którego nazwiska nie wymienię, ale gdzieś Wam tutaj zapiszę. I on również zbudował na początku XX wieku pierwszą szkołę w Tet. I ten kościółek występuje na bardzo wielu pocztówkach z tej miejscowości. Do Tet przyjechaliśmy z Kingą i z Albim, którzy prowadzą w Albanii fajne biuro podróży, Kaki Tours. Tak jest. A w ogóle nie pytałem Was o to, skąd ta nazwa? Chcieliśmy coś takiego łatwego, międzynarodowego, coś, co nie jest związane z naszymi imionami i co będzie międzynarodowe. Bardzo spontanicznie wyszło. I spontan jest najlepszy. Słuchajcie, często zabieracie turystów tutaj do Tet, do tej miejscowości, bo ona chyba kiedyś nie była taka popularna. Tak, no tutaj idziemy już drugi rok, od zeszłego roku zaczęliśmy, bo jeszcze 3 lata temu tutaj nie było asfaltu, więc dojazd do Tet był bardzo utrudniony. Tak, moim zdaniem Tet to jest w ogóle najpiękniejsza dolina w Górach Przeklętych i jest też chyba najlepiej przystosowana właśnie pod turystów. Są bardzo fajne, klimatyczne, kamienne guest house'y, więc jak najbardziej można się tutaj wybrać albo na wycieczkę, albo na kilka dni.
No i my Wam wszystko pokażemy. Fajne miejsce do odpoczynku. No. Też tak uważam. Powiem Ci, a szczególnie Fajnie się teraz na spało. początku jesieni. Tak, 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 tak. Teraz jedziemy do Błękitne Oko, Blue Eye inaczej nazywany, ale w Albanii mamy dwa Blue Eye. Jeden na południu, w Sarandzie, i druga jest na północy, tutaj gdzie jesteśmy. Powinien nam trwać godzinę trekking, średnio awansowany. No to lecimy. Idziemy tym trekkingiem. Słuchajcie, to jest zachwyt, absolutny zachwyt. Dawno nie widziałem czegoś tak pięknego. Tu są bardzo wysokie góry. Nieprzypadkowo te góry, mówi się o nich, że to są Alpy Bałkańskie i one nam przypominają trochę Alpy, przez które przejeżdża się z Bawarii do Włoch. Też takie bardzo, bardzo wysokie. Zresztą co Wam będę opowiadał? Spójrzcie tutaj, co jest nade mną. Przegenialne. Mamy też wielkiego farta, nie będziemy ukrywać, jeśli chodzi o pogodę. Dlatego, że jesteśmy pod koniec września. Temperatura o godzinie 10, 20 stopni. Zaczyna się jesień, zaczynają się wybarwiać liście. Wiadomo, że zaczyna się robić magicznie. Warto dodać, że Blue Eye ma właściwie dwa baseny do kąpieli i odpoczynku. Pierwszy obok mostka przez rzekę, a drugi, ten właściwy, na końcu, w głębokim, skalnym kotle. Dotarliśmy do Blue Eye, ale powiem szczerze, że nie wiem, czy to pierwsze miejsce, gdzie ludzie się kąpali i skakali z mostka do wody, nie jest ładniejsze. To jest bardzo fajne, ale zacienione, natomiast tam jest bardzo dużo słońca i przez to słońce ten kolor wody jest taki bardzo, bardzo intensywny. Ale miejsce i tak jest magiczne, na końcu jest knajpka, można zatrzymać się na jakieś piwko, kawę, kto co sobie winszuje i odpocząć. A woda jest piekielnie zimna. Najdzielniejszy z całej ekipy okazał się Albi, który przetestował zarówno pierwsze, jak i właściwe Blue Eye. Rozgrzał się w drodze powrotnej. Droga powrotna z Blue Eye wiedzie wokół tego zielonego jeziorka, które trzeba obejść. Dalej jest klimatyczna, kamienna chata albańskich pasterzy, drewniany mostek nad przepaścią, który pokonuje się na nieco miękkich nogach. No i dużo autentycznego piękna. Albi, wracamy z trasy. Powiedz mi, jak ona się nazywa, jaka długość, przewyższenie, to co dzisiaj zrobiliśmy? Z parkingu, gdzie startowaliśmy do kierunku Błękitne Oko, to mieliśmy 3,1 km w jedną stronę, czyli 6,2 dwie strony. Przewyższenie było 350 metrów. Ten trekking jest taki średni, nie jest trudny. Uważam, że każdy to może pokonać, ale przepiękny. No wyjątkowo piękny. Powiem Ci, ja jestem zaskoczony. To na początek to ja się zastanawiam, co dalej.
Mam jeszcze drugi trekking, to będzie troszeczkę bardziej trudniejszy będzie niż ten pierwszy, ale jest krótszy, tylko że wymaga trochę więcej wysiłku. Ten trekking trwa około godziny, tak? Teoretycznie. Ten około godziny, jedną stronę około godziny, potem zależy jak długo tam zostajemy na miejscu, to my długo byliśmy. No trzeba było to pokazać, pofilmować, skoczyć do wody, co robić. No. Ale tak, godzinę jedną stronę, godzinę z powrotem, więc teraz jesteśmy gotowi, żeby zjeść obiad chyba. Bardzo dobre, tak. Ale jakbyście się spieszyli, to można spokojnie też z powrotem wrócić w 45 minut. Tak. Teraz idziemy szybkim tempem, jest ok, nie? Tak. Powrót może być szybciej, tak, 45 minut. Jest trochę z górki, trasa już później prosta. Prosta, tak. Także spoko. Nie możemy być w Albanii i nie spróbować rakii. Z czego rakija? Dzisiaj mamy raki z śliwek. Góra pije się rakiję ze śliwek. No to na zdrowie. I najważniejsze, rakija pije się powoli, nie naraz. No i tak zrobiłem, nie wypiłem wszystkiego. Zostało na 3 razy jeszcze, myślę. Wasze zdrowie. A spróbuj tego. Co wy? A dajcie spróbować. Wszystko dobre, papryka i cukinia. Ale trzeba to marynować. Jedzonko w tej restauracji przy wyjściu z trekkingu Blue Eye to jest samo złoto, bo to jest proste jedzenie bałkańskie, które my generalnie bardzo lubimy. Małe rybki wyłowione gdzieś tutaj pewnie z potoku w pobliżu, zwykła prosta sałata, grillowane cukinie, no i tam kilka jeszcze pysznych rzeczy było i czego więcej trzeba do szczęścia. Nam właśnie tyle. Wioska Tet i Góry Przeklęte są bardzo odcięte od reszty regionów Albanii i w takich regionach jak Tet obowiązywał właśnie kodeks zwyczajowy, który uregulował codziennie życie. Dotyczyło to ziemię, dotyczyło to prawa ludzkie, małżeństwo, nabytki. I między innymi właśnie teraz jesteśmy w tej wieży, która obowiązywała jako sąd, ponieważ system wtedy mieliśmy system patriarchalny, a kodeks był można porównywać do dzisiejszej konstytucji. W tej wieży odbywał się sąd wprowadzony przez starszyznę i tutaj wzięli udział oczywiście osoba, która robiła przestępstwo i członków rodziny obrażonych. Ten kodeks został omówiony w XV wieku przez Lech Dukadziniego i został przekazany ustnie, wiekami ustnie od pokolenia do pokoleń. Dopiero w XX wieku został pierwszy raz wpisany. Witam Was. To jest wieża, która służyła jako sąd do wybaczenia krwi między dwoma stronami. Została budowana 390 lat temu. Podstawowy cel budowy był, żeby chronić w trakcie wojny. Potem służyła do celu jako miejsce do wybaczenia krwi między dwoma stronami w sytuacji przestępstwa.
Na kodeks Legdu-Kadzini trafiliśmy w naszym guesthouse'ie Prockaj. Jego nazwa wzięła się od nazwiska osoby, która pierwsza spisała zasady prawa obowiązujące w tej części Gór Przeklętych. Wieża powstała 4 wieki temu i pojednano w niej aż 300 konfliktów z obszaru Szele. Nie była używana od 100 lat i dziś jest jedynie symbolem dawnej tradycji. Po obiadku idziemy sobie do wodospadu. Tutaj tych wodospadów jest naprawdę sporo, ale idziemy do takiego najbardziej znanego i podobno najładniejszego, także za chwilkę będziemy podziwiać kolejny kawałek pięknej Albanii. Co, Dorys, pod krzyż poszłaś na odkupienie? No wiesz co, ja to aż mam takie zachwiania równowagi, jak coś takiego widzę. Ale co widzisz? Przestrzeń? No. Przestrzeń i przewyższenia w Górach Przeklętych mogą zrobić wrażenie na każdym. Nas zachwycają. To kawał pięknych gór, które warto poznać. Modliszka. Był też zielony. To jest modliszka, tak. A ja sobie jem modliszku. O. I u nas zeleny, no. Wyjeżdżając z Doliny Tet, dobrze zatrzymać się na obiad w restauracji Buni Bajraktari z dobrą kuchnią i pięknym widokiem. A co tu do rysku jest? Powiedz może co? Chlebek kukurydziany. Ser. Ser kozi z miodem. Zapieczony, przepyszny. Ja mam na razie sałatkę i rakiję z derenia. To sos jogurtowy. To jest ten ser. napieczony ser. Ser? A to? Chleb kukurydziany w takim tłustym jogurcie. Daj. Trzeba spróbować. Na ciepło ten chleb. On jest smażony w oliwie. Kończymy ten odcinek w Górach Przeklętych i w miejscowości Tet.
Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, zostawcie lajka, bo to nam pomoże rozwijać kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku jeszcze z Albanii na kanale.